co się stało z Iwoną, czyli polskie miasteczko Twin Peaks. Pamiętam, jak w 1992 roku czekałem w piątkowe wieczory, by po wiadomościach o 20 zasiąść przed telewizorem z wypiekami na twarzy i nadzieją, że wreszcie dowiem się, kto zabił Laurę Palmer. Chodziło oczywiście o serial Miasteczko Twin Peaks. Jednak sprawa, o której dziś Wam opowiem, w wielu aspektach ten serial przypomina. Obie historie dotyczą młodej, atrakcyjnej blondynki. W obu sprawach zeznania znajomych bywały niespójne, a oni stali się tymi, którzy wiedzą, ale milczą. I chociaż w serialu mamy małe, senne miasteczko otoczone górami, a w polskiej rzeczywistości głośny od muzyki nadbałtycki kurort, to łączy je drugie, ponure oblicze. Wtedy wszyscy zadawali sobie pytanie, kto zabił Laurę Palmer. A kilkanaście lat później cała Polska pytała o to, co się stało z Iwoną. A zaczęło się od tego, że zaniepokojona kobieta zgłosiła policji zaginięcie 19-letniej córki. Tłumaczyła, że dziewczyna nie wróciła do domu po nocnym wyjściu z przyjaciółmi na dyskotekę w Sopocie. Nikt nie miał jeszcze wtedy pojęcia, że tak zaczyna się do dziś niewyjaśniona sprawa jednego z najsłynniejszych zaginięć w historii polskiej kryminalistyki, która mimo upływu lat wciąż budzi emocje, rodzi pytania i nie daje spokoju. Podobnie jak większość tego typu spraw. Z tego samego powodu. Nikt nie zna prawdy, a cała reszta to tak naprawdę tylko spekulacje, plotki, domysły, hipotezy i medialne rewelacje. Plus jeszcze odrobina małej i wielkiej polityki oraz szans na zaistnienie przed kamerami i fleszami aparatów karmiących się sensacją dziennikarzy. Gdzieś w tle tego wszystkiego tli się jakaś nadzieja rodziny, trochę strachu tych, którzy coś ukrywają i wstydu organów ścigania, że z powodu popełnionych błędów kogoś nie udało się znaleźć. Minęło sporo czasu. A z zaginięciami jest tak, że nie jest on sprzymierzeńcem poszukujących. Statystyki polskiej policji mówią, że w ciągu roku zgłaszanych jest średnio 16 000 zaginięć. To oznacza ponad 40 nowych, poszukiwanych osób każdej doby. 40. Statystycznie, bo występują oczywiście wahania. W sezonie letnim zaginięć jest znacznie więcej. Dla przykładu w 2021 roku zgłoszono ich 12,3 tysiąca, a w 2014 było ich blisko 21 000. Co ciekawe, z tej liczby prawie 1/3 odnajduje się już przed upływem pierwszej doby od zgłoszenia. 3/4 po kilku dniach, kolejni przed upływem miesiąca. Natomiast los kilkudziesięciu osób każdego roku w skali całego kraju pozostaje nieznany na dłużej. Czasem na zawsze. Zdarzają się też, choć bardzo, bardzo rzadko, takie zaginięcia, kiedy prawda pojawia się dopiero po dekadach. Bywają też takie, kiedy bliscy do końca życia muszą mierzyć się z tępą drzazgą nieznośnej zagadki w sercach. Mam nadzieję, że w tym wypadku cierpienie bliskich kiedyś się skończy. Mam też świadomość, że mój zawód nie jest przy tym tajemnicą. Dlatego przyznaję, tak, oczywiście, że poszukiwałem osoby zaginione. Robiłem to wielokrotnie, o różnych porach roku, dnia i nocy. Znam to uczucie, kiedy znajduję się zaginioną nastolatkę po kilku godzinach. Wiem, co się czuje, odnajdując ciało, bywa, że kilkanaście dni albo miesięcy po śmierci. Miałem w dłoniach wygrzebane spod liści w lesie ludzkie kości. Widziałem spojrzenia rodziców, bliskich. Słyszałem płacz. Pamiętam niektóre sprawy ciała, pogodę i moment, kiedy coś trzeba powiedzieć. Dlatego też wiem, że bardzo łatwo oceniać jest zza klawiatury.
Jeszcze łatwiej ferować wyroki, nie mając jakiegokolwiek pojęcia o tym, jak pewne procesy przebiegają. Wiem, że łatwo mówić, co należałoby zrobić, co powinno się zrobić, nie wiedząc przy tym, jak patrzy o 3:00 nad ranem przestraszony dzieciak, lub nie mając nawet bladego pojęcia, jak działa tak zwany system, procedury, jakie są wreszcie możliwości, siły, środki i realia. Nie jestem niczyim adwokatem i nie mam zamiaru oraz ochoty nim być. Wszystko, co mówię, jest moim stanowiskiem prywatnym. Pisząc scenariusz tego odcinka, nie korzystałem z akt policyjnych, sądowych, medycznych. Wszystko, co powiem, opiera się wyłącznie na ogólnodostępnych źródłach. Moje zainteresowanie ciekawymi sprawami kryminalnymi wynika z faktu, że jestem autorem powieści kryminalnych, zawsze opartych w mniejszym albo większym stopniu, ale na prawdziwych wydarzeniach. Nie uczestniczyłem w poszukiwaniach Iwony Wieczorek. Byłem wtedy, kiedy to się zaczęło, jeszcze cywilem. Nie wiedziałem, że tym wszystkim zajmują się tak zwani zwykli policjanci, ale też pewne wyspecjalizowane sekcje, wydziały i grupy. Nie miałem pojęcia o kategoriach zaginięć. Nie zastanawiałem się nad pojawiającą się dość często w kryminałach klasy B oraz, niestety czasami też w mediach, bzdurną informacją, że aby policja przyjęła zgłoszenie o zaginięciu, musi upłynąć doba. Nie miałem pojęcia, że do niedawna policja bez zgody rodziny nie mogła opublikować wizerunku poszukiwanej osoby. Wreszcie nie wiedziałem, że za jakiś czas nie o wszystkim będę mógł powiedzieć, nie o wszystkim będę mógł napisać. Dziś jednak wiem, że przez ostatnie prawie 3 dekady polska policja prowadziła poszukiwania wobec blisko 500 000 osób. A tyle mniej więcej liczy Gdańsk, nomen omen. Albo Katowice, Chorzów, Będzin i Siemianowice Śląskie razem wzięte. I tych wszystkich zaginionych w ciągu ostatnich 30 lat, z tych wszystkich zaginionych, jakaś grupka do dziś niestety nie została odnaleziona. A jednak to ta jedyna sprawa, o której dzisiaj opowiem, stała się, oprócz poszukiwań Ewy Tylman czy też małej Madzi z Sosnowca, najbardziej medialnym, nośnym i najdłużej żyjącym w przestrzeni publicznej zaginięciem w historii III Rzeczpospolitej Polskiej. Dla niektórych urosła ona do rangi porażki państwa polskiego. Z pewnością zaginięcie Iwony Wieczorek z czasem urosło też do statusu takiego punktu odniesienia dla każdego innego późniejszego zaginięcia w Polsce. Dlaczego? Myślę, że każdy po wysłuchaniu tego odcinka sam sobie będzie w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Co stało się tamtej feralnej nocy 16 lat temu? Z jakiego powodu albo powodów tak naprawdę do dziś nie wyjaśniono, co wtedy się wydarzyło? A może wyjaśniono bardzo dobrze, ale w przestrzeni medialnej funkcjonuje zupełnie inna, alternatywna prawda. Wreszcie co sprawiło, że właściwie dość typowe zaginięcie, z drugiej strony niespecjalnie wyróżniający się maturzyski z Gdańska, a nie żadne inne, wrosło tak mocno w naszą zbiorową świadomość? Co sprawiło, że dziś niemal każdy zna lub przynajmniej kojarzy to jedno, jedyne nazwisko? Spróbujmy przynajmniej na niektóre z tych pytań dziś dać odpowiedź, znaleźć ją. W tym celu przyjrzyjmy się na początek tym, a właściwie temu, kim była zaginiona. Zaginiona tamtej gorącej lipcowej nocy nad Zatoką Gdańską dziewczyna. Urodziła się 8 stycznia 1991 roku w Gdańsku. Tam mieszkała z mamą, starszą siostrą oraz ojczymem, którego mama Iwony poślubiła, gdy dziewczynka miała 3 latka. W noc zaginięcia była szczupłą 19-latką o wysmukłej budowie ciała, liczącą jakieś 164 cm wzrostu. Jej obraz dopełniały długie do ramion, proste, jasne, włosy blond i piwne oczy. Mogła sprawiać wrażenie atrakcyjnej, obdarzonej urodą
zwyczajnej dziewczyny. Dziewczyny u progu dorosłego życia. Znajomi i rodzina określali ją jako inteligentną i normalną, ale też charakterną i silną. Podobno nie pozwalała sobie dmuchać w kaszę. Lubiła być przy tym w centrum uwagi, lubiła towarzystwo i zabawę. Wiadomo, że miała niebawem wylecieć z siostrą na wymarzone wakacje do Hiszpanii. Właśnie zdała maturę i złożyła dokumenty na studia. Chciała kontynuować naukę na kierunku stosunki międzynarodowe w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. I dostała się na te studia, choć nigdy o tym się nie dowiedziała. Informacje o przyjęciu na studiach przyszły kilka dni po jej zaginięciu. Mieszkała w bloku na osiedlu Jelitkowski Dwór w Gdańsku. Po maturze imprezowała prawie codziennie, co zaczęło drażnić matkę. W piątek, 16 lipca, Iwona poinformowała matkę przez telefon, że kolejny raz wybiera się na dyskotekę. Dodała, że wróci do domu albo będzie spać u niejakiej Adrii S. To dziewczyna, która była młodsza o 2 lata od Iwony, mieszkały w sąsiednich blokach i od lat się przyjaźniły. I tamtego popołudnia Iwona spotkała się jeszcze z inną koleżanką, była to Katarzyna P. Obie poszły na mecz, potem Iwona miała spotkać się z niejakim Łukaszem B., czy żeby, cytuję, coś mu wyjaśnić. Wieczorem udała się do wspomnianej Adrii, tam dziewczyny wystroiły się na nocną imprezę. A imprezy były ważnym elementem życia zaginionej. I nie ma w tym nic złego, nie ma się co zarzymać, wszak była przecież nastolatką. Tyle tylko, że składnikiem tych imprez był również alkohol, a także przynajmniej marihuana. Przynajmniej dlatego, że do takich informacji dotarłem. Dotarłem jednak też do stwierdzeń, że Iwona eksperymentowała także z amfetaminą. Choć trudno ocenić oczywiście, ile prawdy jest w tym stwierdzeniu. Tak czy inaczej, za kulisami słychać wypowiadane półgębkiem opinie, że Iwona była takim typem człowieka, który pić nie powinien. Po alkoholu stawała się agresywna, kłótliwa i nie do zniesienia. W jej otoczeniu miały pojawiać się też samochody z dużo starszymi chłopakami. To, że Iwona miała drugą twarz, a może nawet i drugie życie, jest dziś bardzo, bardzo prawdopodobne i właśnie dlatego o tym wszystkim wspominam, a także dlatego, że te informacje nie są jakąś tajemnicą, a być może mają jakieś znaczenie. Feralna noc zaczęła się około godziny 22:30. Po dziewczyny do Adrii przyjechał niejaki Paweł P., pseudonim Browarek. Przyjechał z Markiem i Adrianem. Przyjechali Toyotą marki Browarka, którą pojechali w piątkę do Sopotu. Chłopcy byli kilka lat starsi od dziewcząt i nie znali się z nimi zbyt dobrze. Po drodze około godziny 23, właściwie przed 23, odwiedzili sklep Żabka przy Alei Niepodległości. Tam zaopatrzyli się w whisky i wódkę w ilości blisko 2 litrów. Ze sklepu skierowali się na działkę należącą do dziadków Pawła P., czyli Browarka. Działkę przy ulicy Reja w Sopocie. Browarek odstawił Toyotę matki pod mieszkanie dziadków. Wziął stamtąd klucze do domku na działce i po mniej więcej kwadransie dotarł do grillujących znajomych. Wiadomo, że Iwona na tym grillu często korzystała z telefonu. Zresztą był to aparat należący właśnie do Pawła Browarka, bo swój dziewczyna miała zepsuty. I wypisywała do znajomych, pytała, gdzie są, co robią. O 23:48 napisała do Katarzyny P., tej od meczu, SMS o treści jestem pijana. Potem napisała też do kolegi, który był w Krynicy. 40 minut później znowu do kolejnego kolegi, którego poznała 2 miesiące wcześniej. Jego również pytała o to, gdzie jest, a kiedy chłopak powiedział, że we Wrzeszczu, pytając a ty, Iwona już mu nie odpowiedziała. Może się nudziła, może szukała alternatywnego scenariusza na tę noc, a może w grę wchodziło jeszcze coś innego. Tego się nie dowiemy, ale
jej zachowanie możemy interpretować. I można przypuszczać, że ono wskazuje, że z jakiegoś powodu nie bawiła się tej nocy, tego wieczoru najlepiej. Potwierdzają to zresztą znajomi. Paweł Browarek podobno Iwonę irytował, choć przecież był dla niej miły. Na ognisku między Iwoną, Pawłem i Adrią doszło w pewnym momencie nawet do kłótni, czy też sprzeczki, określonej później w zeznaniach jako bzdurnej, ale tamtej nocy w tym towarzystwie coś musiało się wydarzyć. Dziś nie sposób już dociec, co to było, ale niewykluczone, że na ten temat istnieje jakaś mniejsza lub większa zmowa milczenia. Przyczyną tej sprzeczki rzekomo miała być kryminalna przeszłość Łukasza B., z którym dziewczyna, jak pamiętacie, miała spotkać się po meczu, po południu przed wyjściem na imprezę. Niewykluczone też, że był powodem tej sprzeczki po prostu alkohol albo jeszcze coś innego, do czego uczestnicy ogniska się nie przyznają. To ognisko tak naprawdę było tylko jednak przystawką przed właściwą imprezą. Dlatego około północy towarzystwo udało się pieszo na postój taksówek przy Alei Niepodległości, a potem całą piątką pojechali do klubu Mandarynka przy ulicy Bema. Był to dość dobrze znany Iwonie klub, bawiła się tam nieraz. Nie dotarłem do informacji, jak piątka osób, piątka plus kierowca, czyli razem 6, przemieściła się jedną taksówką, ale wiadomo, że w klubie Mandarynka ekipa nie została długo. Niektóre źródła podają, że Iwona w ogóle nie weszła do tego klubu. Nie analizowałem, jak wcześniej powiedziałem, protokołów przesłuchań, ale z ogólnie dostępnych informacji wynika, że towarzystwo chwilę postało pod klubem, a potem cała piątka pieszo przeszła do Dream Clubu w Krzywym Domku, przy najbardziej reprezentacyjnej ulicy Sopotu, bo to był tak naprawdę cel ich nocnego melanżu. Dziś oba kluby już nie istnieją, ale przynajmniej ten drugi jest bardzo interesujący i jeszcze do niego wrócę. Tu zaznaczę, że jakiś czas po zaginięciu Iwony w mediach opublikowano nagranie z klubu Mandarynka, a na nim widać tańczącą, roześmianą kobietę, która rzekomo miała być Iwoną. Co jest mało prawdopodobne, nagranie też nie jest specjalnie czytelne, ale dowodzi jednego. Sprawą żyła cała Polska. Media karmiły się nią, a wielu ludzi usiłowało dzięki zaginięciu Iwony Wieczorek zaistnieć, przykuć uwagę, zarobić. Wracając do tamtej tajemniczej nocy. Towarzystwo skupiło się na Dream Clubie, a był to lokal dla osób teoretycznie powyżej 21 roku życia. Iwona miała lat 19, Adria 17, a mimo to cała piątka weszła do środka. Stało to się za sprawą Pawła Browarka, który znał się z ochroniarzem klubu, niejakim Bolem. Potem niektórzy pracownicy klubu potwierdzili, że Iwona już wcześniej bywała w klubie, co zostało następnie zdementowane. Nie wiadomo, jak było. Przynajmniej mnie nie udało się jednoznacznie tego stwierdzić. Nie udało mi się też stwierdzić, czy Iwona w Dream Clubie piła alkohol. Tutaj zeznania są również niespójne. Paweł zeznał, że wypiły z Adrią jedno piwo na spółkę. Iwona spróbowała też soku od Pawła, a interesuje się tym tematem dlatego, że jest to dość istotny szczegół w kontekście realnie rozpatrywanej hipotezy ewentualnego odurzenia dziewczyny jakimiś narkotykami podawanymi doustnie. I tu zatrzymajmy się na chwilkę i cofnijmy o 2 miesiące, bo to będzie miało potem znaczenie. Bo właśnie wtedy, 2 miesiące wcześniej, jeszcze przed maturą, Iwona rozstała się z niejakim Patrykiem G., swoim chłopakiem. Ich związek można określić jako burzliwy. Dziewczyna rozstawała się z nim 3-krotnie, byli o siebie zazdrośni, kłócili się, a nawet dochodziły pomiędzy nimi do rękoczynów, przy czym raczej inicjowanych ze strony dziewczyny. Patryk był łysy, umięśniony i rozwiązywał problemy, pięściami. Wobec Iwony przemocy nie stosował.
Można jednak powiedzieć, że Iwonę właśnie do tego typu mężczyzn ciągnęło. Tak czy inaczej, niewykluczone, że nastolatka celowo tamtej nocy poszła na dyskotekę z Pawłem P., browarkiem, żeby w jakiś sposób odegrać się albo zagrać na nosie byłemu już wtedy chłopakowi, który co ciekawe był jej dalszym kuzynem. Były chłopak Iwony, Patryk, nie lubił Pawła Browarka. Mówi się, wspomina gdzieś o zatargu sprzed lat, ale to oczywiście jak wszystko, jak wiele informacji w tej sprawie niekoniecznie musi być prawdą. Prawdą natomiast jest, że wokół całej tej sprawy pojawia się bardzo duże towarzystwo. Dużo telefonów, dużo SMS-ów i jeszcze więcej znaków zapytania. Znamienna jest także zastanawiająca amnezja wśród tego skądinąd bardzo młodego przecież towarzystwa. Na wiele zadawanych pytań przesłuchiwani odpowiadali: nie pamiętam, nie wiem, nie przypominam sobie. Dlatego nie ma się co dziwić, że w takiej sytuacji powstały podejrzenia o ukrywanie czegoś, być może niewygodnej jakiejś prawdy albo dla kogoś niebezpiecznej. Tamtej nocy o godzinie 1:02 Iwona dostała SMS od Magdaleny T., z którego dowiedziała się, że wspomniany wcześniej jej były chłopak Patryk bawi się w klubie Banana Beach w Jelitkowie z jakimiś dziewczynami. To ją bardzo zdenerwowało. Wzburzona zaczęła sprzeczać się ze znajomymi. O co? Znów nikt nie pamięta lub też pamiętać nie chce. W pewnym momencie Iwona wyszła z klubu, po niedługim czasie za namową jednak wróciła. Potem zaczęła tańczyć z obcymi mężczyznami, wręcz ignorując chłopaków, z którymi przyszła. No i co zrobił Paweł Browarek w tej sytuacji? No skupił uwagę na innej dziewczynie, koleżance Annie, która potem pojawi się w aktach jako tak zwany numer tożsamy. To dodatkowo rozsieczyło dziewczynę. Może tak, może nie. Nie wiemy i tego się już nie dowiemy, ale czy to prawdopodobne? Oczywiście, że tak. Znając życie, usposobienie dziewczyny Iwony po alkoholu właśnie, taką tezę można śmiało postawić. Tym bardziej, że o 2:50 Iwona kolejny raz wpadła w wściekłość, w złość. I tu znów pojawia się ten sam ton. Nikt nie wie o co. Wszyscy twierdzą, że była to kłótnia o jakąś bzdurę. No jak można nie pamiętać, o co się z kimś pokłóciłem? No jednak można. Tu pewne światło na przebieg tej nocy może rzucić również fakt, że w tak zwanym międzyczasie, równolegle właściwie, odbywało się ognisko w parku w Gdańsku, w parku Regana, tuż przy osiedlu, gdzie Iwona mieszkała. I Iwona miała na to ognisko zaproszenie. Wiedziała, że będzie tam wielu jej kolegów, przyjaciółka, a jednak z jakiegoś powodu tamtej nocy zamiast urodzinowego grilla w parku Regana z dobrze znanymi ludźmi wybrała Dream Club z chłopakami, jakich prawie w ogóle nie znała. Tamto ognisko dziś zresztą jawi się chyba jako jeden z najbardziej tajemniczych wątków całej tej też tajemniczej sprawy. Szczególnie, że uczestniczyło w nim około 30 bardzo różnych ludzi. Śledczy oczywiście zbadali jakoś ten trop, ale do dziś ten wątek ma poważne znaki zapytania i dziury w wiedzy, co tam tak naprawdę się stało. Bo nie wszystkich uczestników ogniska udało się przesłuchać, a na pewno nie udało się ich przesłuchać na czas, bo niektórych przesłuchiwano dopiero po kilku miesiącach. Byli tacy, których przesłuchiwano dwukrotnie. Pierwszy raz 10 minut, a za drugim razem 10 godzin. Uczestnikami imprezy były też różne osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców Lechii Gdańsk, a jednocześnie, to niezwykłe, był też zawodnik Arki Gdynia, czyli powiedzmy klubu konkurencyjnego. Dla niewtajemniczonych tak naprawdę to dwa śmiertelne dla siebie światy, no a jednak znaleźli się też tam obywateli Norwegii. Wielu uczestników ogniska znajdowało się też pod silnym wpływem alkoholu i kto wie, czy czegoś więcej również nie było tam. Niewielu z tamtej nocy złożyło spójne zeznania.
Większość zasłaniała się niepamięcią. Istotne, że ognisko miało skończyć się jeszcze, kiedy Iwona była w Sopocie, a większość uczestników spotkania przy ognisku miała rozejść się do domów w chwili, kiedy dziewczyna była jeszcze daleko. Choć nie wszyscy się rozeszli, jak potem się okaże. Część udała się do klubu Banana Beach przy plaży, gdzie miał bawić się, choć sam temu zaprzecza, również były chłopak zaginiony. Kilka kilometrów na zachód w tym czasie, już powiedzmy o 3:00, właściwie minutę po 3:00, mocno wzburzona czymś Iwona, nie wiem czym, wyszła z klubu i poszła w kierunku centrum Sopotu. Znajomi poszli za nią, Paweł próbował Iwonę zatrzymać. Puść mnie, bo będę krzyczeć, wykrzyczała w pewnej chwili, kiedy ten chwycił ją za rękę, po czym oświadczyła, że wraca do domu sama i koniec. A należy tu dodać, że nie miała pieniędzy na taksówkę, bo miała jej Adria. A do domu było 6 kilometrów. Mało tego, u Adrii w mieszkaniu zostały też rzeczy Iwony oraz klucze do jej domu. Ona była bardzo zdenerwowana, była bardzo zła, pokłóciła się ze mną, z innymi znajomymi. Wiem, jaka jest Iwona, pod wpływem nerwów poszła sobie, myśląc może, że my za nią wrócimy, ale nie mogliśmy tego zrobić, bo nie wiedzieliśmy, gdzie się dokładnie znajduje. Adria powiedziała potem. Iwona poszła Monciakiem w kierunku morza. Monciak to wspomniana wcześniej reprezentacyjna ulica Bohaterów Monte Cassino, biegnąca w dół w Sopocie w stronę plaży i molo, w stronę morza. Na wysokości ulicy Grunwaldzkiej przechodzącą dziewczynę zarejestrowała kamera. Widać, jak idzie boso, szybko i niesie szpilki w ręce, szpilki zabrane matce. Analiza telefonu dowiodła potem, że pisała w czasie tej drogi SMS-y, rozmawiała też kilka razy z Adrią. Przyjaciółka miała namawiać ją do powrotu, ale obrażona dziewczyna odmawiała. Ja zadzwoniłam do Iwony zaraz po wyjściu z dyskoteki, gdzie jest, ponieważ czekaliśmy. Chcieliśmy, żeby do nas dołączyła i wróciła razem z nami do domu. Iwona najpierw w złości powiedziała, że ona już jest pod domem i mamy na nią nie czekać. Powiedziała Adria. O godzinie 2:56, a potem o 3:02 Iwona pisała SMS-y też do Katarzyny P. z prośbą o telefon. Zrobiła to prawdopodobnie z powodów oszczędnościowych. Katarzyna miała jakieś darmowe minuty. Czego chciała od przyjaciółki o tej porze? Nie wiadomo. Po dojściu do promenady nad morzem Iwona wysłała kolejny SMS, tym razem do Adrii o treści: drugie wejście na molo, czekam. Była jednak godzina 3:11. Adria oddzwoniła do przyjaciółki, ale już z taksówki, którą jechała do domu, bo po tej, że tak powiem, kłótni wsiadła do samochodu i pojechała w kierunku Gdańska. W tej sytuacji Iwona ruszyła pieszo do domu w stronę Gdańska. Miała przed sobą 6 km, czyli jakieś 70 minut marszu. Wybrała ścieżkę, promenadę wzdłuż plaży. Po drodze był klub Banana Beach. Była też po drodze willa pewnego biznesmena, ale nie o wszystkim da się w jednym odcinku powiedzieć. Wreszcie była też ławka, przy której z kolegami miał siedzieć były chłopak Iwony, Patryk. Co było dalej? Wiemy, że o 3:31 dziewczyna wysłała SMS do Kamila D., kolejnego jakiegoś chłopaka, ale ten odpowiedział, że śpi. O 3:33 znów napisała do Adrii, tym razem napisała: o gówno mnie zaczepiają. Do dziś nie jest jasny kontekst tej wiadomości. O 3:36, czyli 5 minut później, w rozmowie dziewczyny ustaliły, podobno, bo wiemy to od Adrii, że rzeczy Iwony z mieszkania Adrii będą czekały na balkonie. Adria mieszkała na parterze. I to była ostatnia rozmowa zaginionej z przyjaciółką. Adria miała przeprowadzić ją z ławki już przed swoim blokiem, po tym jak wysiadła z taksówki. O 4:00 wysłała do Iwony jeszcze SMS, by potwierdzić, że jej rzeczy czekają na balkonie.
Telefon Iwony jednak rozładował się o 3:39, więc dziewczyna już tej wiadomości nie odebrała. O 4:12 obrotowa kamera miejskiego monitoringu przy barze Bacówka w Jelitkowie zarejestrowała Iwonę. Było to przy wejściu na plażę nr 63, tuż przed parkiem Regana. Na nagraniu widać, że nastolatka idzie boso, żwawym krokiem, a w ręku trzyma buty. Z nagrania nie wynika jednak jasno, w jakim kierunku podąża. Wiadomo, że stamtąd do domu między tym miejscem a jej domem dzielił ją tylko park imienia Regana. Właśnie tam, w tym parku, 2 godziny wcześniej miało skończyć się wspomniane, wzgardzone przez Iwonę urodzinowe ognisko. I od tego momentu, od przejścia przed kamerą o 4:12, los dziewczyny pozostaje jedną z największych dotąd niewyjaśnionych spraw polskiej kryminalistyki. Nie wiadomo, co się stało. Wiadomo, że 4 godziny później, niecałe 4 godziny później, losem Iwony zainteresował się Paweł Browarek. Dlaczego? Dlaczego po rzekomo zwykłej, dyskotekowej nocy chłopak zaczął szukać dziewczyny już przed 8 rano? No teoretycznie jest to jakieś możliwe, bo pokłócili się, gdzie była jakaś afera i tak dalej, i tak dalej. Jednak przyznajcie, że jest to jedno z tych pytań, które nie pozwala przejść obok tej sprawy tak zupełnie obojętnie. Przecież takie zwykłe nocne balangi odsypia się do południa, czasem dłużej, każdy był młody, wiadomo jak jest. Tymczasem akurat tego poranka, po tej nocy stało się dziwnym trafem jakoś inaczej. No chyba, że nie była to zwykła noc. Tamtego ranka również matka Iwony zadzwoniła do córki, zdenerwowana tym, że ta zabrała bez jej wiedzy na imprezę jej nowe szpilki. Jednak telefon córki milczał. Około 10:00 Browarek skontaktował się z matką. Zaczął pytać o Iwonę. Wtedy ta już się zaniepokoiła. Zaczęła dzwonić do znajomych, sprawdzać miejsca, w których dziewczyna mogła przebywać. Wszystko jednak bez skutku. Skontaktowała się też z teściową, potem zatelefonowała do swojej siostry, czyli ciotki dziewczyny i nic, dalej nic. Po południu przyjmujący zgłoszenie policjant miał zlekceważyć obawy matki o życie i zdrowie córki. Była sobota 17 lipca 2010 roku. W środę, czyli 21 lipca, 4 dni po zaginięciu, pierwsze komunikaty ze zdjęciem dziewczyny zamieściły powiadomione przez matkę regionalne serwisy grupy Polska Press, takie jak Głos Pomorza oraz witryny powiązane z Dziennikiem Bałtyckim. Następnego dnia, w czwartek, 22 lipca, informacja o zaginięciu Iwony Wieczorek pojawiła się w TVP Gdańsk. Wzdycham, bo tak naprawdę za namową Pawła rodzina dzień wcześniej poprosiła o pomoc Krzysztofa Rutkowskiego. Ten zaczął działania od konferencji prasowych, wystąpień w telewizjach, prezentowania własnych hipotez, rekonstrukcji zdarzeń przed kamerą i tak dalej. Głównie też atakowania policji za bezczynność. I to on w dużej mierze przeniósł tę sprawę z poziomu lokalnego do rangi ogólnopolskiego medialnego show. Pomagając sprawę nagłośnić, ale nie rozwiązać. Powiedzmy to sobie wprost. Dopuścił się publicznego uznawania osób z otoczenia zaginionej za, podejrzane. Bez tak naprawdę dowodowych podstaw, chyba że czegoś nie wiem. To wywołało pewną presję społeczną, stygmatyzację konkretnych ludzi, a także, albo być może przede wszystkim, chaos informacyjny. Kilka głośnych tez tego człowieka zostało też potem zdementowanych albo nie znalazło potwierdzenia, ale ktoś musiał to zrobić, ktoś musiał je zdementować, sprawdzić i poświęcić czas, który można było poświęcić na sprawdzenie czegoś innego. Dla przykładu, celebryta początkowo opowiadał przed kamerami o rzekomym świadku ze Sztokholmu, który miał widzieć porwanie. Potem zeznał, że to była taka jego gra operacyjna wobec Pawła P. Nic z tej gry,
poza jeszcze większym zainteresowaniem chłopakiem przez brukowce, nie wyszło. No i może dlatego pierwsze podejrzenia padły właśnie na niego oraz oczywiście byłego chłopaka zaginionej, czyli Patryka. Śledczy wspominają, że w czasie przesłuchań wyczuwali od Pawła browarka luz. Natomiast było zupełnie inaczej w przypadku Patryka. Paweł był do tego stopnia wyluzowany, że trzeba było chłopakowi nawet zwracać uwagę, by zachowywał się stosownie, bo jest to komenda wojewódzka policji. Natomiast były chłopak Patryk był bardzo, bardzo spięty. Jakby się czegoś bał. Po czasie tak naprawdę ciężar tych wszystkich podejrzeń zaczął się przesuwać w stronę Pawła. Choć prawdę mówiąc, to Patryk, były chłopak, racjonalnie rzecz biorąc, zachowywał się dziwniej, żeby nie powiedzieć podejrzanie. Dlaczego? Dlaczego tak uważam? No przede wszystkim było tak. Paweł, czyli browarek, za namową prawnika w pewnym momencie wycofał się z udziału w poszukiwaniach. I media natychmiast ten fakt podchwyciły. Uczyniły z tego poszlakę wskazującą na jakiś związek chłopaka z zaginięciem. Następnie, również za pomocą prawnika, już zmęczony sprawą, chłopak odmówił udziału w badaniu wariografem. I media ponownie wskazały tę okoliczność jako obciążającą. Kiedy wreszcie po miesiącu chłopak jednak uznał, że powinien się przebadać, powinien się zgodzić na badanie wariografem i to badanie zostało przeprowadzone, jego wynik był korzystny dla niego. Ale to również media uznały za obciążający fakt. Tymczasem były chłopak zaginionej, czyli Patryk, w tym czasie był wielokrotnie przesłuchiwany. I podczas tych przesłuchań miał wielokrotnie mijać się z prawdą. Miał zasłaniać się niepamięcią, zmieniać zeznania po tym, jak przyłapano go na kłamstwie. Interesujące też, że niezbyt angażował się w poszukiwanie byłej dziewczyny, szczególnie w tej pierwszej fazie, kiedy towarzystwo i rodzina Iwony rozwiesiła w całym Trójmieście kilka tysięcy plakatów z informacją o zaginięciu. Czas pokazał, że Paweł Browarek nie tylko dla mediów stał się być może kozłem ofiarnym tej sprawy. W grudniu 2022 roku, kiedy sprawę przejęło tzw. prokuratorskie Archiwum X z Krakowa, zatrzymano Pawła. Przewieziono do Gdańska, z Gdańska do Krakowa, a następnie oskarżono o utrudnianie postępowania karnego oraz zacieranie śladów w tej sprawie poprzez fakt nieuprawnionego wejścia do mieszkania zaginionej i próbę usunięcia danych z jej komputera. Brzmi nieciekawie, prawda? No, nie znam szczegółów tej sprawy, nie wiem dokładnie o co chodziło. Nie mam szans, żeby to wszystko wyjaśnić. Trzeba było napisać książkę jak Szostak. No ale przyznacie, że brzmi faktycznie to nieciekawie. Mało tego, podczas przeszukania znaleziono u tego człowieka, jego partnerki Joanny, niewielkie ilości marihuany wymieszanej z tytonium oraz tabletki ekstazy. No i to, jak powiedziałem, nie brzmi dobrze. Nie brzmi dobrze w mediach. I tu zastanawia właśnie zachowanie prokuratury, która informację o zatrzymaniu podała do oficjalnej, że tak powiem, do oficjalnego obiegu. Przecież zwykle śledczy i prokuratura zasłania się w tak zwanym dobrem śledztwa. Przeważnie też unika podawania jakichś szczegółów spraw, jakie prowadzą. A tym razem, jednak było inaczej. Zupełnie inaczej, bo wydźwięk takiego komunikatu wskazywał na tak zwany przełom w śledztwie. A do żadnego przełomu nie doszło. Tych przełomów było kilkadziesiąt. Nigdy nie doszło do żadnego przełomu. No a te zarzuty, jak się potem okazało, były delikatnie mówiąc absurdalne, czyli wychodzi znowu na jakaś taka gierka tutaj, tym razem prokuratury prawdopodobnie, albo jeszcze kogoś innego. No a warto tu wspomnieć jeszcze jeden fakt, rzucający się według mnie cieniem na tej sprawie. I w moim odczuciu jest właśnie to zachowanie prokuratury krajowej. Być może nie zwróciłbym w ogóle na nią uwagi, gdyby nie to, że wcześniej zajmowałem się sprawą krakowskiego milczenia owiec przy pisaniu mojego kryminału pod tytułem Wielki Pies z serii astronomicznej.
Dla niewtajemniczonych albo tych, którzy książki nie czytali, nie słyszeli o krakowskim milczeniu owiec, chodzi o sprawę zabójstwa i uskurowania w Krakowie studentki religioznawstwa. I w tamtej sprawie prokurator postawił zarzuty podejrzanemu, sąd zastosował areszt, a później skazał go na dożywocie. Po kilku latach, po apelacji okazało się, że ten wyrok został uchylony w całości w oparciu o, wyobrażacie sobie, zasadę domniemania niewinności, bo nie było na tego człowieka żadnego dowodu. A człowiek spędził w areszcie 7 lat, a tego nikt nie jest w stanie naprawić. I powiem tak, może to tylko jest tak naprawdę fatalny jakiś przypadek. Może jakieś potknięcie wymiaru sprawiedliwości, wszak przecież Temida jest ślepa, tak, wiemy to. I chciałbym bardzo w to wierzyć, ale żeby być maksymalnie obiektywnym, muszę tutaj podać jeszcze jeden fakt. Od pewnego etapu w obu tych sprawach, czyli Iwony, no i Skóry, działał ten sam prokurator. Nie będę podawał nazwisk, natomiast nie jest tajemnicą, że był powiązany z ówczesnym ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym. Człowiekiem, którego obecnie ściga nasz wymiar sprawiedliwości, a człowiek ten, przebywa za granicami naszego kraju. I wspominam o tym dlatego, że Paweł nieraz zdradzał mediom, że obawia się o to, że stanie się drugim Tomaszem Komendą. Choć przecież miał alibi, nie miał motywu i zasadniczo nie było dowodów, nic nie wskazywało na to, że mógł mieć jakikolwiek związek z zaginięciem Iwony. Nie chcę tutaj mówić nic o polityce, po prostu to są fakty. Dzisiaj Paweł P. Browarek twierdzi nawet, że życie w cieniu tej sprawy, jego życie w cieniu tej sprawy jest zrujnowane. Nie jest moją intencją absolutnie komentowanie poczynań śledczych ani sądów. Absolutnie nie, ale przedstawianie faktów oraz ewentualnie moich jakichś prywatnych opinii. A w nich uważam, że człowiek jest niewinny do chwili, kiedy jego wina zostanie udowodniona poza wszelką wątpliwość. I chciałbym, aby ta zasada obowiązywała zawsze, niezależnie od presji mediów, emocji, ciężaru sprawy, nacisków opinii publicznej, czy też aktualnie rządzących. Kończąc ten wątek, powiem jeszcze jedno. Od presji mediów w rozwiązywaniu spraw kryminalnych gorsza jest tylko polityka i ambicja. Teraz wróćmy do tamtej nocy. Paweł Browarek, Marek oraz Adrian po wyjściu Iwony, czyli około godziny 3, a potem Adri z Dream Clubu zostali jeszcze w Sopocie do godziny 4. Później ich znajomy rozwiózł ich samochodem do domów. Potwierdza to logowanie ich komórek, nagrania z kamer oraz zeznania domowników, m.in. na przykład babci Pawła. A zatem brak dowodów na związek z zaginięciem Iwony. Przynajmniej fizycznym takim. Iwona była w tym czasie 6 km dalej, albo nawet jeszcze dalej. Ale kiedy nie ma dowodów, zostają poszlaki ich hipotezy. No i niestety domysły. Jednym z domysłów właśnie jest to, że ojciec Pawła był właścicielem firmy budowlanej, a Iwona zniknęła bezpowrotnie. To oczywiście natychmiast podsunęło wielu ludziom, wielu zainteresowanym sprawą scenariusz zakładający utopienie, zalanie ciała betonem gdzieś na budowie. No i dlatego nigdy ono nie zostało podobno znalezione. I nie wiem, co o tym myśleć. Jako autor powieści kryminalnych, powiem, że to jest dość interesujące. Wiem jednak, że oczekiwanie od, teoretycznie zwykłego 20-kilkulatka dokonania zbrodni doskonałej, która de facto nie istnieje, bo istnieją jedynie sprawy, w których popełniono błędy, ale dokonanie takiej zbrodni wymagałoby pewnego jakiegoś takiego doświadczenia życiowego, niestety konkretnej wiedzy oraz konkretnych kontaktów. Myślę, że raczej należałoby tu podejrzewać coś innego. Ale zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy osobie Pawła P., bo wielu właśnie to jego wskazuje jako osobę, która miała i ma wiedzę na temat tego, co stało się tamtego ranka z jego koleżanką.
W 2022 roku Paweł wypłynął jeszcze w innym śledztwie. Wprawdzie nie związanym bezpośrednio z zaginięciem, bo zatrzymano go wraz z kilkoma innymi osobami w ramach działań Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej. No i to śledztwo dotyczyło zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się karuzelą podatkową, wyłudzeniami VAT, nierzetelnymi fakturami i praniem pieniędzy. No ale to też nie brzmi dobrze. Nie brzmi też dobrze to, że był w tej sprawie jednym z podejrzanych. W chwili, kiedy pisałem te słowa, prokuratura wycofała się ze środków zapobiegawczych w postaci dozoru i trudno powiedzieć, czy te obie sprawy jakoś się łączą, co sugerują niektórzy. Myślę, że to jest mało prawdopodobne. No ale jeśli te zarzuty by się potwierdziły wobec Pawła P., no to z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć założenie, że jednak Paweł P. to nie jest jednak taki zwykły człowiek. I może już 15 lat temu wcale nie był tylko zwykłym 20-latkiem. No ale to, tak jak powiedziałem, tylko spekulacje. Skupiając się natomiast na faktach, trzeba wspomnieć, że Iwona niedługo przed zaginięciem spotkała się z babcią. Wyznała babci, że przy kolejnej wizycie powie jej coś ważnego. Nie wiadomo, co miała na myśli, ale wiadomo, że prosiła babcię, aby ta zapytała zaprzyjaźnionego księdza o możliwość ślubu z kuzynem. No, kuzynem oczywiście był Patryk. I właśnie oni wraz z Pawłem są najczęściej wskazywane jako osoby mające wiedzę o tym, co się stało z Iwoną. Podkreślam to, bo to bardzo, powiedziałbym, hipoteza prawdopodobna. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na media. Mówiłem już o tym, ale dziennikarze, prasa, radio, telewizja oraz internet jako społeczność odegrały w tej sprawie rolę ogromną, tak naprawdę bezprecedensową w tamtym czasie. I to do tego pozytywną, ale też i wielce problematyczną. Takie publiczne zaistnienie sprawy zwielokrotniło zasięgi informacji o zaginięciu i poszukiwaniach Iwony. Dzięki temu wielu ludzi poza Trójmiastem zaangażowało się mniej lub bardziej w poszukiwania. Obecność tematu w mediach stworzyła też jednak presję na organy ścigania i to przełożyło się na większe zaangażowanie w działanie policji czy prokuratury. No dobrze, szczególnie w tych pierwszych tygodniach po zaginięciu. Ale potem to niekoniecznie było dobre. Pierwsze 48 godzin, a potem pierwsze dni, tygodnie są dla każdej sprawy kluczowe. To jest czas, kiedy należy zebrać ślady, jak najwięcej, bo potem zostaną one utracone, ślady i dowody, zeznania, bo pamięć też jest świeża, potem jest już coraz, że tak powiem, bardziej wybiórcza, a poza tym łatwiej się jest zasłaniać niepamięcią. No i właśnie wtedy popełniono najwięcej błędów. Popełniono je, bo w każdej sprawie się błędy pojawiają i nie ma co ukrywać, że jest inaczej. To jest oczywiste. Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą i tyle. Z dzisiejszej perspektywy jednak można spokojnie zaryzykować stwierdzenie, że kolejne konferencje prasowe tego pana, o którym wcześniej mówiłem, i szum medialny nic dobrego nie wniosły. Rozmyły tylko realne działania śledcze, utrudniły pracę organów ścigania itd. Pierwsze przesłuchania ruszyły dopiero po kilku tygodniach od zaginięcia. Wprawdzie przesłuchano ponad 300 świadków, ale spotkałem się z informacjami, że robiono to pobieżnie. Nie wiem. Być może to nieprawda. Natomiast wiadomo, że pierwsza próba weryfikacji zeznań najważniejszych świadków nastąpiła dopiero po pół roku od zaginięcia. Bilingi od operatorów i dane ze stacji przekaźnikowych telefonii rejestrujące logowania telefonów zaczęły napływać dopiero wiosną 2011 roku. Analizę połączeń zrobiono po ponad roku od zdarzenia. Wylansowana przez pewien tygodnik teza o tajemniczym numerze telefonu poruszającym się po tzw. drodze tożsamej do drogi Iwony skupiła uwagę śledczych na kolejne miesiące. Zaangażowała siły i środki, po czym okazała się ślepą uliczką. I tak było cały czas. Ten telefon tamtej nocy był faktycznie bardzo aktywny.
Wykonano z niego kilkaset połączeń. Kontaktował się z nim także Paweł, a jednak dopiero po kilkunastu miesiącach ustalono jego właścicielkę, która nie zeznała nic przełomowego. Przesłuchano także kolejny raz i Pawła. Oboje oczywiście przyznali się do znajomości, że się znają. Dziewczyna przyszła z adwokatem, złożyła wyjaśnienia. Co ciekawe, ten telefon uaktywniał się potem za każdym razem, kiedy w przestrzeni publicznej wracał temat zaginięcia. Nic dziwnego. Paweł kontaktował się z jego właścicielką przy okazji publicznych działań policji i prokuratury. Wiadomo, byli zainteresowani. Wreszcie całą tę sprawę, w pewnym momencie sprawę przejęła Komenda Wojewódzka Policji oraz prokuratura z Gdańska. Okazało się, że dziewczyna od tego numeru tożsamego była feralnego wieczoru w tym samym klubie co Iwona i Paweł. Znowu to wszystko nie brzmi dobrze. Niektórzy świadkowie nawet określali tę dziewczynę jako Pawła sympatię. To pasuje do tego, że Iwona mogłaby się zdenerwować i postanowiła później wracać pieszo do domu, ale nie tłumaczy to w żaden sposób jej zaginięcie. Bardziej szokuje to wszystko, jak to się odbywało w czasie. I to, że ustalenia tak naprawdę nic nie wniosły. Ale utrzymywanie tematu w środkach masowego przekazu sprawiła, że opinia publiczna stale domagała się postępów w śledztwie. A działania prokuratury, policji, szczególnie te działania operacyjne, zawsze stoją w opozycji do medialnego szumu. Takie sprawy lubią ciszę, nie lubią rozgłosu, a wokół tego zaginięcia było go bardzo, bardzo dużo. I ciśnie się na ustach, że za dużo. I nie sądzę, aby w tym stwierdzeniu była przesada. Tą sprawą żyła cała Polska i cała Polska oczekiwała aktywności, nowych informacji i odpowiedzi, co się stało z Iwoną. W mediach, w brukowcach, internecie, na konferencjach prasowych co chwilę wypływały jakieś nowe dowody, nowe rewelacje, przełomy, hipotezy i to wszystko musiało być na bieżąco sprawdzane szybko, bo od tego oczywiście oczekiwało społeczeństwo, bo istniała presja. Redakcje publikowały niezależne i niczym nie poparte wersje jakichś wydarzeń, wątki, nowe dowody, spekulacje, do których prokuratura i policja musiała się odnosić. A policjanci zamiast skupić się na zbieraniu materiału dowodowego, na przykład dokładnym przesłuchaniu otoczenia zaginionej, konfrontacji zeznań, kolegów, rodziny, musieli te rewelacje coraz nowsze analizować. I tak zostały popełnione niemożliwe do odrobienia błędy we właściwym, że tak powiem, śledztwie. A lansowany, bo wygodny dla grzejących się w świetle kamer przekaz medialny o bezczynności policji rodził frustrację i silne emocje w opinii publicznej. Wielu przy tym usiłowało na sprawie zarobić, znaleźli się nawet oszuści żerujący na cierpieniu rodziny. Napisano o sprawie niezliczone artykuły, nagrano podcasty, filmy, powstały książki podsumowujące tzw. dziennikarskie śledztwa. Sprawa ta stała się bardzo kaloryczną pożywką dla mediów, detektywów, a także osób twierdzących, że znają prawdę. I dobitnym tego przykładem jest wątek na przykład zarejestrowanego na monitoringu mężczyzny z białym ręcznikiem. Facet szedł za Iwoną na nagraniu, którego przez lata jego przez lata w przestrzeni medialnej łączono z zaginięciem. Na pewno to jest morderca. Tak mówiono. I śledczy po 12 latach dotarli do tego człowieka na zupełnie innym nagraniu. On się rozpoznając na filmie zgłosił na policję. A potem się okazało, że z ewentualnym zabójstwem Iwony Wieczorek nie ma nic wspólnego, został wykluczony ze sprawy. Chociaż od dłuższego czasu nie był już przez policję brany w głównej wersji śledczej, ale media tak. I sprawa była cały czas odgrzewana przez tabloidy i obsesyjnie zainteresowanych sprawą. Po latach od zaginięcia śledczy podkreślają jedno. Jednym z najciekawszych wątków sprawy są zeznania Patryka. Dla mnie też. Były chłopak Iwony w pierwszym przesłuchaniu wyjaśnił, że niewiele pamięta z tamtej nocy. Twierdził, że o 1:00 w nocy był już w domu. Zeznał, że w noc zaginięcia był wprawdzie z kolegami w okolicy Sobackiego od deptaku na trasie przejścia Iwony, tak, ale poszedł do domu, zanim dziewczyna tamtędy przeszła. 2 godziny wcześniej. Nawet ponad 2 godziny wcześniej.
No ale śledczy skonfrontowali te zeznania z zeznaniami świadka, który widział go po pierwszej nocy w klubie Banana Beach w Gdańsku. To z jednej strony spał, a z drugiej strony był widziany w klubie. No wtedy chłopak zmienił wersję. W klubie, przed którym przechodziła Iwona. Jak zmienił wersję, no to ta druga nie pasowała znowu do dowodów. Bo były one takie, że telefon Patryka tamtej nocy logował się w różnych miejscach w Sopocie i w Gdańsku. Najważniejsze, że w pobliżu trasy przejścia Iwony. I skonfrontowany w świetle swoich zeznań z tym dowodem Patryk oświadczył, że nie pamięta, zasłonił się niepamięcią, coś tam zaplątał się w zeznaniach. Kiedy śledczy po analizie logowania udowodnili, że tamtej nocy nie mógł spać, tak jak zeznawał, ale przemieszczał się samochodem do co najmniej 4 nad ranem, kolejny raz zmienił wersję. I stwierdził tym razem, że pojechał wraz z kolegami do chałup. No ale temu przeczyły logowania telefonu. Dlaczego kłamał? Czy nie jest to zastanawiające? Czy taka postawa nie świadczy o tym, że coś ukrywa? No przecież jeśli ktoś nic nie ma do ukrycia, to nie musi kłamać. Nie musi udawać, że nie pamięta. No chyba, że naprawdę nie pamiętał. No mógł być przecież pijany, tak pijany, że nic nie pamiętać i przez 3 godziny jeździć samochodem, spać w samochodzie. No wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe, chociaż uważam, że 20-latkowie rzadko chorują na starczą demencję. I tutaj postawmy kropkę. Postawmy kropkę, przypominając, że Patryk to były chłopak i Iwona pół roku przed zagadkowym zaginięciem tańczyła z nim polonezę na studniówce. A potem, po zaginięciu, tenże chłopak, który plątał się w zeznaniach, wyjechał do Niemiec do pracy. Tak, może chciał po prostu zarobić. Oczywiście. Może chciał uciec od całego tego zamieszania. Może. A może nie chodziło o szum medialny, ale o coś innego. Może o pytania śledczych. A może jeszcze o jakieś inne, drugie dno. Jakieś być musi, bo Iwony do dziś nie odnaleziono. Ja wiem, że młodzi ludzie popełniają błędy i podejmują pochopne decyzje. Po zaginięciu Patryk wytatuował sobie inicjały swojej byłej, zaginionej dziewczyny. Dziewczyny, której nie szukał w pierwszych dniach po zaginięciu, a jednak wytatuował sobie jej inicjały. Jakby na to nie patrzeć, to dla mnie trudno w tym nie dostrzec czegoś dziwnego. No, ale może moja wyobraźnia autora powieści kryminalnych tutaj, zawodzi. Analiza jego telefonu jednak wykazała, że przez pierwsze 3 dni od zaginięcia wykazywał niecodzienną aktywność telefoniczną. Wykonał ponad 500 połączeń do 2 swoich kolegów. I dobra, powiem tak, jeśli nie wprost, jeśli nie wygląda to jak próba ustalenia wspólnej wersji wydarzeń, to wygląda to na co? Nie wiem, ale wiem, że Patrykowi nie postawiono żadnych zarzutów. Nie wiadomo też tak naprawdę, jaki związek ze sprawą miała bójka tydzień przed zaginięciem, w którym wzięła udział Iwona. Udało się ustalić, że 19-latka podczas tej bójki spróbowała mediacji, i dostała w twarz od znajomego byłego chłopaka. Sytuacja właśnie miała miejsce w tymże parku Regana. Tym, który oddzielał miejsce, gdzie ostatni raz zarejestrowała ją kamera, od jej domu i w tym, gdzie odbywał się ten grill z tymi wieloma ludźmi. Zastanawiają w tym wszystkim tutaj w sprawie tego, że tak powiem, incydentu zeznania jej przyjaciółki Katarzyny P., tej od meczu, kilka godzin przed ogniskiem, przed wyjściem do Sopotu. Dziewczyna zeznała, że nie wie, kto uderzył Iwonę. Nie wie, choć była świadkiem tego zajścia. Znów amnezja. A może znajomi w bliskim otoczeniu Iwony Wieczorek wolą nie widzieć, nie słyszeć, nie pamiętać? I powiem wam tak, z informacji, do jakich dotarłem, to tak właśnie wygląda.
I nie wygląda to dobrze. Nic dziwnego, że w takim razie śledczy w pewnym momencie postanowili poddać całe towarzystwo zaginionej badaniu wariografem. I tak dla przykładu dowiodło ono, jak wskazywałem wcześniej, że podejrzewany Paweł Browarek nie kłamał. Natomiast z przebadanych około 40 pracowników i obecnych tamtej nocy w Dream Clubie ludzi prawie nikt nie mówił prawdy. No. Dzisiaj wielu ludzi uważa, że w tej sprawie popełniono błędy, niewiele zrobiono. To nie jest prawda. W mediach wybrzmiewa taki przekaz, już nie będę powtarzał po raz 10 z jakiego powodu. Płynie on też trochę od rodziny zaginionej, o zaniechaniach, o opieszałości, braku informowania i błędach ze strony policji. Ja to rozumiem, ten gorycz. Nie ma się co dziwić. Stracili tak naprawdę członka rodziny. Ale z niektórymi zarzutami nawet trudno się nie zgadzać. Ale prawdą jest również to, że policja kilkakrotnie organizowała poszukiwania. Były to działania na ogromną skalę. Użyto śmigłowca, brali w nich udział przewodnicy psów tropiących. Użyte były georadary, koparki. Przeszukano park Reagana, stawy, plaże. Przekopano. Śledczy nie zawahali się nawet przed konsultacjami z jasnowidzem. Choć przyznaję, że jest to krok nieszablonowy. Powoływano w tej sprawie biegłych. Dla przykładu, eksperyment procesowy potwierdził, że odcinek pomiędzy pierwszą kamerą a ostatnią zaginiona powinna przejść szybciej. Kilka minut szybciej. Co świadczy, że pomiędzy kamerami musiało ją coś zatrzymać. Co to było? Nie wiemy. Nie jest to jasne, nie ma na to dowodów. Są jedynie spekulacje i tezy bez potwierdzenia. Tak czy inaczej, mówię o tym wszystkim dlatego, że sprawa pochłonęła ogromne środki. Zaangażowała wielu ludzi na długie tygodnie, jeśli nie na miesiące, a nawet lata. Dlatego też uważam, że niektóre zarzuty są naprawdę absurdalne. A chyba najbardziej absurdalny jest ten, który zakłada, że to policjanci są zamieszani w tę sprawę lub kryją sprawcę. Między innymi dlatego, że kilka minut po przejściu Iwony bulwarem pojawił się tam radiowóz, a policjanci nie zauważyli dziewczyny. Zresztą teza, że Iwona przeszła przez park Reagana wynika z faktu, że po raz ostatni zarejestrowała ją kamera w okolicy zejścia nad Morze 63 przy barze Bacówka. To jest obecnie tu kuchnia meksykańska Chili Willy. Od tamtego miejsca to jest jakieś 2,5 km do domu, park Reagana i mniej więcej 3 tej samej długości drogi do wyboru. Którąś dziewczyna musiała wybrać. Wybrała którą? Nie wiadomo. Pierwsza droga wiedzie południowym skrajem parku, druga alejką przez park, a trzecia także przez park, ale w przedłużeniu promenady wzdłuż plaży, którą do tej pory dziewczyna się poruszała. Według akt ognisko skończyło się 2 godziny wcześniej. Wszystko jednak wskazuje, że Iwona nie wiedziała o tym. Dlatego można spokojnie przyjąć, że prawie na pewno wybrałaby drogę przez park tak, aby o to ognisko zahaczyć. Ja też bym tak zrobił. Wy pewnie też. Tym bardziej, że tej nocy pisała SMS-y i dzwoniła do co najmniej 2 uczestników tego ogniska. W tym do swojej przyjaciółki. Tam na tym ognisku był też wcześniej wspomniany Łukasz B., o którego właśnie kryminalną przeszłość dziewczyna miała się pokłócić z przyjaciółmi tej nocy na grillu na działkach. I po meczu, przed imprezą, przed wyjściem na imprezę, miała się też z nimi spotkać, żeby coś tam, cytuję, coś wyjaśnić. Wokół tamtego ogniska w parku Reagana jest zresztą sporo niejasności. Zeznania jego uczestników w większości są oględnie mówiąc niespójne. Wielu jego uczestników nie mogło sobie przypomnieć, kto tam był, z kim był, kiedy i dokąd poszedł. Wiadomo, że był tam człowiek zajmujący się dealerką narkotyków. Była osoba powiązana ze środowiskiem trójmiejskich pseudokibiców, mówiłem. Niewykluczone, że jego uczestnikiem był również człowiek, który kilka miesięcy wcześniej opuścił więzienie, gdzie odsiadywał wyrok za poważną sprawę. Jednym słowem, spore, a do tego bardzo interesujące pod kątem kryminalnym towarzystwo. Dlatego też wątek ogniska jest jednym z najbardziej interesujących w tej sprawie i kto wie, czy nie ma tam w tym ognisku właśnie, że tak się
wyrażę, odpowiedzi na to, co stało się z Iwoną. Odpowiedzi, które wynikają z interesujących tak naprawdę powiązań dziewczyny między nią a różnymi znajomymi. Internetowe fora w tej sprawie, poświęcone tej sprawie, pękały w pewnym momencie w szwach od spekulacji. Słuchajcie, Iwona nie była odludkiem, ale była atrakcyjną, młodą i lubiącą towarzystwo oraz zabawę dziewczyną. Faktycznie znała policjanta imieniem Marcin. Miał być on bywalcem wielu trójmiejskich lokali i znajomkiem różnych szemranych postaci z Trójmiasta. Paweł P. też podobno znał różnych policjantów. Podobnie jak Bolo, szef ochrony trójmiejskich klubów, m.in. Dream Clubu, a na bramkach w tamtym czasie na ochronie dorabiali różni okoliczni funkcjonariusze. Do tego Bola postaram się jeszcze na chwilkę wrócić. Tutaj doprecyzujmy, że dorabiali na bramkach policjanci kryminalnych wydziałów CBŚP czy nawet pododdziałów antyterrorystycznych. Temat policyjny zamyka babcia Iwony, która miała mieć dobrą, znajomą, emerytowaną policjantkę, jakąś analityczkę. I najbardziej fantastyczny, zakładający, że za zaginięcie odpowiada albo jest zamieszany w tym zaginięciu pewien policyjny przykrywkowiec o przypadkowej zbieżności nazwisk z głównym figurantem w tej sprawie. Mówię o tym dlatego, żeby ktoś nie zarzucił, że nie zbadałem tej sprawy wystarczająco głęboko. Ale słuchajcie, to wszystko wskazuje, że Iwona utrzymywała dziwne znajomości. Być może także z kimś, kto był prawdziwym przestępcą. I to jest, wydaje mi się, bardzo, bardzo prawdopodobne. Natomiast nieprawdopodobną tezą wydaje mi się ta, że zaginięcie zostało sfingowane, wyreżyserowane, ustawione. Można je łatwo obalić, ale nie zupełnie wykluczyć. Iwona 2 lata po zaginięciu miała być widziana w Paryżu, z 2-letnim dzieckiem. Klei się to, ale nie ma dowodów. Twierdzono, że zniknęła, ponieważ mogła być w ciąży. Mogła być, oczywiście, że mogła być, choć matka twierdzi, że najprawdopodobniej nie było. Iwonę nawet podejrzewano o romans z ojczymem. Oczywiście brano też pod uwagę uprowadzenie. I dziewczyna teoretycznie mogłaby być porwana, ale raczej nie dla okupu, bo nikt poza oszustami się z rodziną w tej sprawie nie kontaktował. Raczej, gdyby była porwana, to zostałaby wywieziona za granicę do pracy, na przykład w domu publicznym. Tak, jeśli rzeczywiście do tego doszło, to najbardziej prawdopodobnym miejscem, gdzie miałoby się to stać, były okolice jej osiedla, gdzie mieszkała. I tutaj padają podejrzenia, że jej najlepsza przyjaciółka Adria mogła być świadkiem czegoś, na przykład uprowadzenia. A uprowadzenia dokonały znane jej osoby. Bo pojawia się tak zwany wątek tak zwanego granatowego Mondeo. Chodzi o to, że według zeznań sąsiadki i sąsiadów Iwony taki samochód miał być widziany na osiedlowym parkingu niedaleko bloku, w którym mieszkała zaginiona, właśnie wczesnym rankiem 17 lipca 2010 roku. Miało to być właśnie około godziny 4, 5 i sąsiedzi mieli słyszeć nawet dość dobrze kłótnie młodych ludzi. A potem granatowe Mondeo miało bardzo szybko stamtąd odjechać. Ojczym zaginionej też słyszał przez otwarte okno, bo było lato gorąco, jak ktoś wołał jego pasierbicę. Lansowana też była hipoteza zakładająca, że w parku lub bezpośrednio przed blokiem zaginionej mogło dojść do jakiejś kłótni Iwony z jakimś znajomym, nie wiem, jakimś przestępcą, kolegą, kimś takim i w czasie tej właśnie sprzeczki mogło dojść do czegoś niezamierzonego, na przykład zbyt mocnego uderzenia. Takie rzeczy się zdarzają. Potem, w obawie przed odpowiedzialnością za nieumyślne spowodowanie śmierci,
albo jakimiś zarzutami przed ciężkim uszczerbkiem, taki człowiek przewiózł, a potem ukrył jej ciało. No i tutaj znowu to granatowe Mondeo. No, weryfikując taką możliwość, sprawdzano studzienki kanalizacyjne w parku Reagana. Sprawdzano też działkę w Sopocie, gdzie odbył się grill before party i kilka innych miejsc. Nie znaleziono żadnego śladu ciała. Przeszukano nawet plaże oraz okolice nad morzem. Nic. Los Iwony po godzinie 4:15 konsekwentnie, po tym jak oko kamery ostatni raz ją zarejestrowało, pozostaje nieznany. 20 minut od domu. 20 minut. Tyle ją tak naprawdę dzieliło od tego, żeby nie zaginęła. Wiadomo jest jedno. Jedno jest pewne. Torebki Iwony z kluczami z balkonu Adrian nikt nie zabrał. A zatem dziewczyna w to miejsce nie dotarła. Czyli 20 minut. Mniej niż 20 minut. Wszystko, co się wydarzyło się pomiędzy 4:12, a powiedzmy 4:30, no może 32. Tu trzeba zwrócić uwagę na to, że nikt nie wiedział wcześniej, że Iwona będzie tamtędy wracać. Nikt. Nie wiedzieli tego do pewnego momentu oczywiście, do momentu rozstania, nawet jej przyjaciele. Ona też nie wiedziała. Nikt nie wiedział do momentu rozstania, że będzie szła sama nad Morskim Bulwarem. Jeśli ktoś zaplanował cokolwiek, jakieś spotkanie z nią i czekał przed domem, w parku, to musiał wiedzieć, że dziewczyna tamtędy będzie przechodzić. Jeśli musiał wiedzieć, to wiedział tylko od jej przyjaciół. Bo tylko oni wiedzieli, jak dziewczyna spędzała noc i którędy wraca do domu. Tak, w parku mógł ktoś zostać, mógł czekać, mógł mieć informację, że Iwona idzie do domu, ale musiał ją mieć od kogoś, kto był w Dream Clubie. No, chyba że od kogoś, kto nie był w Dream Clubie, ale informacja przeszła jeszcze przez jakieś inne osoby. No, ale to już tylko pozostaje w sferze domysłów. Kolejny wątek to śmieciarka oraz tak zwany biały Fiat. Oko kamery zarejestrowało śmieciarkę poruszającą się w okolicach parku Reagana i wejścia na plażę w Gdańsku, właśnie niedaleko miejsca, gdzie szła Iwona, około godziny 5 nad ranem. Na nagraniu między workami ze śmieciami niektórzy widzą kształt przypominający ludzką głowę. Stąd pojawiła się teza, że za zaginięciem tej 19-latki mieli stać pracownicy miejskich służb sprzątających. No cóż, na nagraniu widać tajemniczego białego Fiata. Widać śmieciarkę. No ale po przesłuchaniach i analizie nagrań oba wątki uznano za kolejne ślepe uliczki. Kolejna rzecz to tak zwany trójmiejski układ. Mówi się tak, że Trójmiastem zawsze rządził i wciąż rządzi według niektórych ten układ. No i trzeba przyznać, że nie przypadkiem tę część Polski nazywała się jednak Małą Sycylią. Można mówić różne rzeczy, zarzymać się, że w Polsce nie ma mafii, że to teoria spiskowa, że to plotka, jakaś dziennikarska kaczka i tak dalej, ale fakty są takie, że 12 lat przed zaginięciem w Gdyni w biały dzień zastrzelono Nikodema Scotta Arczaka. Nikosia. To gangster. Udawanie, że nie ma tam zorganizowanej przestępczości lub też nie było, to według mnie wypieranie pewnego fragmentu rzeczywistości. Tak, mało prawdopodobne, aby zaginięcie Iwony Wieczorek miało jakiś z tym światem związek. Ale nie jest to niemożliwe. Nie jest to niemożliwe, jeśli nie wiemy wszystkiego. Iwona obracała się w różnym towarzystwie. Mówiłem, młoda, ładna dziewczyna. Ktoś taki potrafi zwrócić uwagę. Przy tym, choć była podobno tylko 19-letnią maturzystką, to miała numer telefonu odpływającego się już wcześniej Bola. Bola, który był szefem ochrony trójmiejskich klubów, a który do dzisiaj nic nie mówi. Miała też zgromadzone 20 000 w gotówce, a był rok 2010. Średnie wynagrodzenie brutto w Polsce wtedy wynosiło 3200 zł.
Miesięcznie policjant szeregowy w tym czasie dostawał mniej niż 1/10 zgromadzonej przez dziewczynę kwoty. Skąd dziewczyna miała 2 dychy? Skąd miała 20 000? Skąd takie pieniądze u zwykłej, niepracującej maturzystki? Dobra. Czy wobec tego miała drugą stronę, ciemną stronę osobowości, o której bliscy i znajomi milczą lub też niekoniecznie o niej wiedzą albo wiedzieli? Nie wiem. Nie mam na to dowodów. To są wszystko spekulacje, domysły i pytania. Dokładnie tak samo, jak w przypadku serialowej Laury Palmer. Dzisiaj, po latach, wiele wskazuje, że sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek może być, a raczej jest elementem znacznie większej układanki. To może tłumaczyć amnezję niektórych świadków. A nawet może tłumaczyć popełnione w pierwszej fazie śledztwa błędy, niedociągnięcia i zaniechania. 5 lat po zaginięciu Iwony Wieczorek wybuchła przecież głośna na całą Polskę afera. Afera z klubem Zatoka Sztuki w Sopocie. Lokal miał być kulturalną wizytówką Sopotu, a stał się miejscem spotkań celebrytów. Działał w nim niejaki Krystek W., nazywany w Trójmieście łowcą nastolatek. Ten człowiek odsiedział 3-letni wyrok za zgwałcenie 17-letniej dziewczyny. Inna 14-latka rzuciła się z jego powodu pod pociąg na gdańskiej Oruni. Krystek stręczył małoletnie i kontaktował je ze swoim szefem, właścicielem klubu, Marcinem Turczyńskim, pseudonim Turek. Krystka w 2024 roku skazano na 15 lat więzienia za kilkadziesiąt przestępstw seksualnych przeciwko łącznie 33 pokrzywdzonym. Między innymi za obcowanie płciowe z dziewczętami poniżej 15 roku życia albo wykorzystanie seksualne 14-latki po podaniu tabletki gwałtu. Turek natomiast w tym samym procesie dostał 6 lat, ale nie zgłosił się do odbycia kary. Warto dodać, że Turczyński był też właścicielem, no a jakże, Dream Clubu. Tak, tego, w którym bawiła się cała ta piątka i gdzie ostatni raz bawiła się najprawdopodobniej Iwona. W tym Dream Clubie wtedy pojawiał się tam oczywiście też Krystek, choć oczywiście pracownicy klubów na ten temat milczą. No ale to już akurat, jak ustaliliśmy, nikogo nie powinno dziwić. Milczą, ale nie wszyscy, bo rok przed procesem wyżej wymienionych tych dwóch panów, ich były współpracownik, niejaki Patryk Kalski, nagle zmienił front. I o ile ten 42-letni trener współpracujący w latach 2013-2018 z klubem Zatoka Sztuki najpierw zażarcie bronił oskarżonych, to w pewnym momencie, dokładnie w styczniu 2023 roku, niespodziewanie wyraził chęć rozmowy z dziennikarzem Dziennika Bałtyckiego i rozmawiał o aferze wokół Zatoki Sztuki. Następnie podjął współpracę z prokuraturą podczas prowadzonych czynności i to wywołało poruszenie wśród personelu Zatoki Sztuki. A miesiąc później ten dbający o kondycję człowiek nagle zmarł. Na usta ciśnie mi się takie pytanie. Przypadek? Nie odpowiem, albo zamiast odpowiedzi powiem tyle. Analizując dostępne publicznie od 15 lat informacje o tamtej gorącej lipcowej nocy nad Zatoką Gdańską, zauważam jedno. Oficjalne komunikaty od jakiegoś czasu zmieniły wydźwięk. Już nie mówi się o zaginięciu i zaginionej. Mówi się o zabójstwie. Założono wersję, że człowiek winny śmierci tej dziewczyny ukrył jej ciało lub też pozbył się jej zwłok. Zrobił to na tyle skutecznie, że pół Polski zadaje sobie ciągle pytanie, co się stało z Iwoną. A to nie charakteryzuje przypadkowych zabójców. Jeśli Iwona wiedziała coś, czego wiedzieć nie powinna
lub też była w ciąży z kimś, kto miał zbyt dużo do stracenia na takiej sytuacji, to mogło stać się dla niej wyrokiem. Formalnie dziewczyna wciąż nie jest uznana za zmarłą. Wersja zakładająca jej przeżycie jest jednak już właściwie nierealna. Śledczy i eksperci kryminalistyki są raczej zgodni co do tego, że Iwona padła ofiarą zabójstwa. A Gdańsk to miejsce specyficzne. Są tam różni ludzie, są deweloperzy, są wielkie pieniądze, są wpływy z innych krajów. Jest wiele, wiele złego. Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku wciąż jej poszukuje. Śledztwo w sprawie jej zaginięcia wciąż prowadzi Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie. To zaginięcie stało się jedną z największych zagadek kryminalnych w Polsce. Zmieniło sposób, w jaki Polacy konsumują treści kryminalne. Wywołało bezprecedensową w polskim internecie falę oddolnych, prywatnych i dziennikarskich śledztw. Niektóre fora internetowe i grupy na social media zmieniły się w cyfrowe biura śledcze. Informacje i publiczne dowody stały się obiektem popkulturowych analiz, memów i teorii spiskowych. Można powiedzieć, że sprawa Iwony Wieczorek stała się akceleratorem gatunku true crime, który w Polsce przed 2010 rokiem nie istniał w obecnej formie. Wydano kilka książek poświęconych sprawie. Osiągnęły one statusy bestsellerów, na przykład reportaże Janusza Szostaka. To pokazało wydawcom, że Polacy chcą czytać o niefikcyjnych, mrocznych historiach z rodzimego podwórka. Sprawa doczekała się nawet wysokobudżetowej produkcji telewizyjnej emitowanej na platformie streamingowej. Każda rocznica zaginięcia Iwony generuje tysiące wyświetleń odcinków podcastów polskich twórców kryminalnych poświęconych tej sprawie na YouTube albo Spotify. 16 lat po zaginięciu Iwony Wieczorek Aleksander Sowa przyznał w prowadzonym przez siebie podcaście, że napisał powieść kryminalną mocno inspirowaną tą sprawą. To mroczny, brutalny kryminał policyjny w bezkompromisowy sposób i bez ubarwień ukazujący polską rzeczywistość. Bogaty w język ulicy, realizm i mocne, dosadne dialogi. Jej tytuł, wydawca, a także data oficjalnej premiery na razie pozostaje tajemnicą. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zasubskrybuj ten kanał i zostań ze mną.